Wielkanoc na Kurpiach. Wielkanoc to wyjątkowy czas. Wydaje nam się, że w całej Polsce jest obchodzony podobnie, ale oczywiście pomiędzy różnymi regionami ten czas się trochę różni. Same Kurpie mogą nam się kojarzyć z krainą wycinanek i z krainą pięknych, wyjątkowych dekoracji. Na przykład często wykonuje się kwiaty z bibuły. To jest taki znak charakterystyczny właśnie tego regionu na Mazowszu. Pamiętajmy, że kurpie są podzielone na kurpie białe i kurpie zielone i oczywiście pomiędzy tymi dwoma powiedzmy miejscami czasami są drobne różnice, ale to, co dzisiaj prezentujemy, jest w miarę wspólne i spójne dla całej Puszczy Kurpiowskiej, dla całych Kurpi. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. W całej Polsce jest nazywana palmową, natomiast na Kurpiach ma też inne nazwy, na przykład Kwietna i Wierzbna. Tutaj nazw nie trzeba tłumaczyć, mówią same za siebie. Jest to bardzo ważny dzień. Gromadzi wszystkich domowników, bliskich, rodziny i wspólnie wykonują palmy. Mogłoby się wydawać, że takie zrobienie palmy nie jest aż takie trudne i pracochłonne lub czasochłonne, jednak na Kurpiach jest, ponieważ te palmy są wykonywane wręcz rytualnie. Muszą mieć elementy żywe, muszą mieć elementy kolorowe, mają właśnie kwiaty z kolorowej bibuły, ale co więcej, one osiągają imponujące rozmiary. W dawnych czasach sięgały 3-4 metrów, dzisiaj nawet osiągają 8 metrów, 10 czy 12 i takie wysokie palmy pojawiają się w różnych miejscowościach i wsiach na Kurpiach, natomiast palma kurpiowska w Łysych to już jest taki znany od wielu lat konkurs, gdzie wszyscy się gromadzą, którzy wykonali takie palmy. To jest bardzo zaawansowany proces stawiania tych palm, ale również też wynoszenia ich z domu. Czasami wynoszone one były przez okno, podawane innym domownikom i potem niesione razem wspólnie przez całą rodzinę, gdyż jeżeli ona osiągała 4 metry, 5 metrów, niemożliwe było samodzielne jej przyniesienie. Ta palma jest bardzo ważna i wyjątkowa na Kurpiach. Możemy powiedzieć, że jest takie piękne przysłowie: nie ja biję, palma bije. Powinno się w niedzielę palmową na szczęście i na zdrowie i na dobrobyt uderzyć, kto pierwszy wstanie, uderzyć taką palmą domowników, czy po nogach, czy po głowie. Co więcej, taką poświęconą palmą należało bić, oczywiście delikatnie, tak symbolicznie bić, na przykład zwierzęta w gospodarstwie, czy krowy, żeby się lepiej ocieliły, czy właśnie kury, żeby lepiej znosiły jajka, czy konie, żeby nam lepiej pomagały. Dodatkowo wierzono w bardzo magiczną moc palmy i jeżeli taka palma miała właśnie bazię, to należało takie kotki zjeść, jeżeli na przykład czuło się ból gardła lub profilaktycznie, prewencyjnie powinno było się zjeść takiego kotka z poświęconej palmy, taką jedną właśnie sztukę czy dwie, żeby uniknąć jakichkolwiek chorób gardła. Jeżeli ktoś z domowników zachorował, to taką palmą okadzało się mieszkanie, żeby na nowo wyzdrowiał. Te palmy przyniesione wkładało się za święty obraz i cały rok były one w domu i miały one chronić dom. Niedziela Palmowa, no i oczywiście Wielki Tydzień. Ten Wielki Tydzień jest bardzo ważny na Kurpiach. To jest czas przygotowania wszystkiego na nadchodzące święta wielkanocne, ale też czas właśnie dużej, zaawansowanej pracy przy dekoracjach. Oczywiście dzisiaj wygląda to różnorodnie, to już wszystko zależy od indywidualnych preferencji kogoś, czy ktoś chce utrzymywać taką tradycję, natomiast w dawnych czasach to był czas sprzątania,
czas mycia wszystkiego, ale przede wszystkim bielenia ścian. Bieliło się ściany, bieliło się chaty, wobec czego trzeba było przygotować na nowo wycinanki. Obklejało się cały dom takimi wycinankami, różnego rodzaju innymi wyrobami, pająkami z grochu, słomy i bibuły, różnego rodzaju kwiatami z bibuły, czy też takimi żyrandolami, gdzie właśnie dominowały takie kolorowe kwiaty z bibuły i oczywiście palmy. Bardzo ważny był tak zwany święty róg, gdzie był święty kąt, gdzie były ikony. Tam wokół tego miejsca, gdzie były święte obrazy, wokół tego miejsca należało umieścić jak najwięcej tych dekoracji i ozdób. Co ciekawe i bardzo ważne, w Wielki Piątek nie wolno było wykonywać żadnych prac rolnych. Jeżeli gospodarz by pokusił się o to i wyszedł w pole albo zrobił coś na polu, że chciałby na przykład zaorać ziemię czy tym podobne rzeczy, to świadczyło o tym, że nie będzie ta ziemia żyzna i nie będzie ta ziemia płodna. Więc takie było ryzyko, więc w Wielki Piątek już nie wolno było wykonywać żadnych tego typu prac. No i proszę Państwa, Wielki Piątek to był czas na wykonywanie pisanek, jajek wielkanocnych. Ale co ciekawe, na Kurpiach nie zawsze to był piątek. Czasami to był drugi dzień świąt wielkanocnych. A dlaczego? To dowiemy się jeszcze za moment, czyli różne źródła różnie podają, ale też jest ku temu odpowiednia argumentacja. Badacz Kurpi i nie tylko, Adam Chętnik, on właśnie wspomina o tym, że w poniedziałek z reguły wtedy wykonywano barwne pisanki. Dlaczego? Dlatego, że w Wielki Piątek powinno się było co najwyżej zafarbować jajka w naturalny sposób. Te pierwsze jajka to były raczej takie w cebuli, więc one uzyskiwały taki kolor brązowy czy ciemnobrązowy. Natomiast wszelkiego rodzaju inne sztuki dekoracyjne powinny było być wykonywane już w trakcie świąt z tego względu, że nie powinny były być one wtedy święcone podczas święcenia pokarmu w sobotę, dlatego że te inne kolorowe, barwne, wyjątkowe, ozdobione pisanki służyły do wykupu i do zabawy, a poświęconymi rzeczami nie powinno było się bawić, poświęconym jedzeniem. Tutaj mamy taką piękne nazwy: kruki, skrobanki, rysowanki, piski i pisanki. Kruki, czyli jajka zafarbowane na kolor czarny, które były bardzo popularne. Skrobanki, czyli technika wydrapywania wzoru. Rysowanki, również rysowania wzorów, na przykład albo wydrapywaniem, albo przede wszystkim pokrywaniem woskiem. I następnie, kiedy pokryło się i nadało się jakieś kształty, barwy, jakieś wzory woskiem, należało to zanurzyć właśnie w barwniku takim naturalnym i wówczas otrzymywało się taki piękny efekt. Pisanki na Kurpiach często nazywane były też piskami. Mogą dzisiaj oczywiście takie kolorowe pisanki też znaleźć się w święconce. To już nie jest aktualna tradycja, że nie wolno ich dodawać do święconki. Natomiast ze względu na bogatą tradycję tego regionu związaną z wycinankami, można też właśnie znaleźć takie pisanki tego typu na Kurpiach, mające wzory wycinankowe. Magiczna moc skorupek. Proszę Państwa, skorupek się nie wyrzucało. Skorupki były bardzo cenne. Można było je, szczególnie właśnie z tych poświęconych jajek, chyba że jajka już były obrane, bo też tak się zdarzało, że niektóre gospodynie obierały jajka i dawały je do święconki już bez skorupek. Natomiast te skorupki z poświęconych jajek miały cudowne właściwości i należało albo je zakopać w ziemi wokół domu, wokół domostwa, albo rozsypać je na polu, żeby chroniły i żeby też wzmacniały właśnie żyzność tej gleby.
Jeżeli już mówimy o święconce, to tradycyjnie odbywała się na Wielką Sobotę, natomiast wyglądała różnorodnie, bo na początku, w dawnej tradycji, wszystkie produkty układało się na talerzu. Ten talerz stawiało się na pięknej, barwnej lub białej, wykrochmalonej chustce, zawiązywało się w taki tobołek i z tym tobołkiem podążało się, aby poświęcić pokarmy. Nie zawsze było to w kościele. Z tego powodu, że nie zawsze kościół był blisko, więc gromadzono się albo w chacie sołtysa, albo w chacie jednego z gospodarzy i ksiądz objeżdżał takie chaty i tam dokonywał święcenia pokarmów. Koszyczki pojawiły się później i też miały różne rozmiary. Jeżeli chodzi o skład święconki, jest on raczej taki standardowy typu chleb, ale bardzo często jest to żytni chleb, może to oczywiście jakaś kiełbasa, mięso, powinien być chrzan, powinna być sól, może być też ćwikła, pojawia się ser, często kawałek placka drożdżowego. I tak jak już mówiłam, w tych tradycyjnych nie powinny były pojawiać się pisanki, tylko ugotowane jajka lub nawet obrane jajka. Kiedy następowała Niedziela Wielkanocna, wówczas zanim było śniadanie, najważniejszą częścią była rezurekcja, msza rezurekcyjna, na którą udawali się wszyscy i z której powrót był bardzo charakterystyczny i specyficzny, ponieważ były to wyścigi furmanek czy wozów, który gospodarz pierwszy dotarł do swojego domostwa, ten mógł liczyć na to, że będzie miał szczęście w przyszłym roku. Dodatkowo ze względu na to, że mieszkańcy tego regionu są znanymi strzelcami, mówiło się, że to byli nawet tacy pierwsi polscy snajperzy, powinno było się świętować tę Niedzielę Wielkanocną strzelaniem właśnie ze strzelb, z pistoletów. Musiało być bardzo głośno i hucznie. Potem następowało śniadanie i tutaj skład też był różny. Badacze wspominają, że przede wszystkim na początku to śniadanie było bardzo skromne, wiele lat temu. Nawet mówi się, że niewiele się różniło od takiego codziennego posiłku, ale oczywiście zdominowane było przez wielką ilość jajek i pojawiało się mięso. Z czasem to śniadanie troszkę się rozrosło, ale najważniejsze było różnego rodzaju pieczone mięsa, różnego rodzaju wyroby mięsne. Mogły się pojawić nawet salceson, kaszanka, które też się mogły pojawić wówczas w święconce, żur, mógł się pojawić żur, chrzan ze śmietaną, ćwikła, ale nawet z takich dań wielkanocnych mogła się pojawić żeberka w kapuście z kaszą. To były jedne z takich dań. Jeżeli chodzi o ciasta, to raczej to były różnego rodzaju placki drożdżowe. Z czasem, dopiero w okolicach XX wieku, pojawiły się też różne wyroby z makiem i makowcem. Jeżeli chodzi jeszcze o te dania podczas Niedzieli Wielkanocnej, to też możliwe było takie suszona gicz wieprzowa, którą się zawieszało nad piecem i ona właśnie suszyła się do czasu Wielkanocy i to też była taki rarytas na stole wielkanocnym. Mamy już Niedzielę Wielkanocną, rozpoczęliśmy już święta, więc czas na poniedziałek wielkanocny, który jest nazywany w tym regionie oblej, oblewacka, oblewki. Tutaj akurat na zdjęciu dzięki takiemu blogowi Kurpianka w Wielkim Świecie, które mogliśmy uzyskać, jest sikawka wykonana właśnie specjalnie na oblewanie wodą. Oczywiście można było oblewać wiadrem, prosto wodą ze studni, natomiast można było też takimi konstrukcjami. W poniedziałek też mogło się zdarzyć w niektórych miejscach, że bito witkami brzozowymi, na szczęście, ale to było dawno. Raczej potem to wszystko wyparła woda i tutaj pojawia się bardzo ważna ta sytuacja z tymi pisankami. Jeżeli oblewaliśmy się wodą, to należało się potem wykupić i wykupem były właśnie te piękne pisanki. Jeśli dziewczynie podobał się jakiś chłopak, on otrzymywał jak najwięcej tych pisanek, mogła mu podarować ich nawet kilka, to był taki wyraz też miłości,
aprobaty i sympatii. Co ciekawe, na Kurpiach oblewano się wzajemnie i kobiety mężczyzn, i mężczyźni kobiety. W dawnych czasach wspomina się, że poniedziałek wielkanocny był zarezerwowany na oblewanie kobiet, natomiast wtorek wielkanocny na oblewanie mężczyzn. Oblewano także innych członków rodziny. Jest to bardzo znane na Kurpiach, że na przykład oblewano rodziców chrzestnych, oczywiście wtedy bardzo delikatnie, bo z garnuszka tylko troszeczkę wody na rękę i właśnie otrzymywano w prezencie różnego rodzaju pisanki, to był ten wykup, i też słodycze. W dawnych jeszcze czasach i nie w całych Kurpiach, nie na całych Kurpiach, tylko w jednym z regionów bliżej Łomży był bardzo znany kurp dyngusowy, czyli że jednego z mężczyzn przebierano oczywiście w piękny strój, ale też który miał trochę imitować kolorami czy wyglądem koguta i razem taka grupa dyngusiarzy chodziła od domu do domu, śpiewała przyśpiewki i oczekiwała wykupu też również, czyli poczęstowania jakimiś słodyczami, jakimś jedzeniem. Towarzyszyły temu różne zabawy i przyśpiewki. Bardzo ważna jest jeszcze taka ciekawostka, że w dawnych czasach wspomina się, że bardzo znane były słynne pielgrzymki Kurpiów na Jasną Górę, czyli wówczas w okresie wielkanocnym starali się oni odwiedzić Jasną Górę i te pielgrzymki zapadły dlatego tak w pamięć i historię, ponieważ bardzo często pomimo zimna, deszczu, czy nawet niejednokrotnie jeszcze przymrozków wędrowali oni pieszo oczywiście, ale też bez butów, bez skarpet, bez żadnej ochrony stóp. I było to bardzo takie znane jako ich poświęcenie dla właśnie celów religijnych. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie mojej krótkiej historii Wielkanocy na Kurpiach. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram oraz w innych filmach Polskiej Półki Filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee 2 albo Buy Me a Coffee. Dzięki Waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.